Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak krok po kroku przenieść projekt Twojego domu lub mieszkania do programu Homestyler. Zrobimy to na przykładzie naszego domu. Jest to dość popularny projekt, dom za 150 000 złotych. W przyszłości będziemy działać na trochę zmienionej formie tego projektu, którą wymyśliliśmy sami, zmieniając wielkość pomieszczeń według naszych upodobań. Ale na potrzeby tego filmiku będziemy działać na podstawowej formie tego projektu, a dokładnie odbicie lustrzane. Zaczniemy od narysowania ścian, potem dodamy okna i drzwi, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się aranżacją poszczególnych pomieszczeń. A więc zaczynajmy. Kiedy już jesteśmy w naszym programie, klikamy Utwórz nowy projekt. Pierwszym krokiem jest zaimportowanie rzutu domu. Można to zrobić, korzystając z projektu zapisanego w formacie JPG, który ściągniesz z internetu ze strony ze swoim projektem. Kiedy masz ściągnięty obraz, klikamy Import, prześlij obraz. W moim przypadku dom za 150 000 złotych. Wybieramy opcję Rysuj ręcznie. Automatyczne generowanie jest w wersji beta i użycie tej opcji nie do końca dobrze wygląda. Na wstępie nasze zdjęcie musimy wyskalować. Skalowanie jest ważne, żeby wymiary naszego projektu były zgodne z rzeczywistością. Mamy tutaj taką linijkę. Szukamy jakiegoś charakterystycznego punktu, do którego będziemy się odnosić. W moim przypadku będzie to ten punkt. 290 cm. Taką wartość tutaj wpisujemy. Przybliżamy sobie i staramy się w miarę dokładnie dopasować te punkty do siebie. Klikamy Potwierdź i mamy wyskalowane w taki oto sposób. Teraz zaczynamy od ścian zewnętrznych, czyli tych, które tworzą bryłę domu. Wymiary, jakie nas aktualnie interesują, to 1200 cm oraz 975. Są to wymiary ścian nośnych od osi do osi, czyli środka ściany. Wybieramy narzędzie Rysuj proste ściany i wpisujemy tutaj po prawej stronie wartość 24 cm, ponieważ taka jest grubość ścian zewnętrznych w naszym przypadku. Dzięki temu wszystko będzie zgodnie z oryginalnym projektem. Zaczynamy rysowanie od rogu. Wpisujemy tutaj wspomnianą wcześniej wartość 1200 cm, klikamy Enter oraz ta krótsza ściana 975 cm. Pozostałe ściany łączymy w ten sposób. Ok, mamy zarys domu. Teraz czas na ściany działowe. Ściany działowe to te, które oddzielają poszczególne pomieszczenia. Zaczynam od rysowania ścian na podstawie planu, a ich grubość ustawiam na 12, bo takie mamy w projekcie. Klikamy Rysuj proste ściany, wpisujemy tutaj wartość 12 i zacznijmy od tej najdłuższej ściany, bo wydaje mi się, że tak będzie najłatwiej. Jak widzimy, pokrywają nam się wartości 344 cm, tak jak jest w projekcie. Przejdźmy do kolejnej ściany. Jak widzimy, tutaj wyszło nam 156,8, w projekcie mamy 157. Klikamy w tą ścianę i wpisujemy tutaj wartość 157. Klikamy Enter i wtedy idealnie ściana nam się dopasowuje. Kolejna ściana. Taka sama sytuacja. W projekcie widzimy wartość 294. Tak samo klikamy w tą ścianę. Wpisujemy tutaj 294. I ściana nam się idealnie dopasowuje do projektu. Widzimy, że w kolejnym pokoju wartości pokrywają nam się z projektem, czyli zrobiliśmy wszystko dobrze. Kolejne ściany robimy tak jak poprzednie. Jak widzimy, w projekcie jest tutaj 327. No tutaj mamy wartość 322,2. Klikamy na tą ścianę. Wpisujemy 327. Jeżeli chodzi o długość tej ściany, musi ona wynosić 338 cm. Klikamy w tą ścianę. Wpisujemy 338. Jesteśmy na półmetku. Jeżeli chodzi o tą ścianę,
Musimy zsumować wszystkie te wartości tutaj widoczne i wtedy wpisujemy wartość w to miejsce. 324. Ok, wszystkie ściany z naszego projektu zostały przeniesione do programu. Możemy zobaczyć, jak to się prezentuje w 3D. Klikamy tutaj. Tak to się prezentuje. Wróćmy do widoku 2D. Teraz czas na drzwi i okna. Wybieramy narzędzie pojedyncze drzwi. Zacznijmy od drzwi wejściowych. W naszym przypadku otwór drzwiowy ma 100 cm, czyli światło drzwi wynosi 90 i zmieniamy tutaj kierunek otwierania drzwi. I tak robimy pozostałe drzwi. Żeby było szybciej z pozostałymi drzwiami, bierzemy opcję duplikat. Ok, w tym momencie wszystkie drzwi mamy w projekcie. Teraz zajmijmy się oknami. Wybieramy narzędzie okno. Okno w tym miejscu według projektu powinno mieć 90 cm i taką wartość tutaj wpisujemy. I wysokość 150 cm. W projekcie mamy klasyczne okna 200 na 150, więc takie ustawiam w każdym pokoju. Możemy też zmieniać wysokość montażu okien, co jest bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o okno w salonie tarasowe, w projekcie jest szerokość 270 cm na wysokość 235 cm. Z racji, że jest to okno tarasowe i sięga ono do podłogi, to w zakładce podniesienie wpisujemy wartość 0. I tak samo robimy z pozostałymi oknami. Kiedy wszystko jest gotowe, możemy przejść do widoku 3D i zobaczymy nasz dom w pełnej krasie. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy dokładnie odwzorowane ściany, okna i drzwi. Tak się to prezentuje. Od razu polecam w oknie tarasowym. Usunąć parapet. I tak samo w tych dwóch oknach. Jeżeli chcesz zrobić aranżację jednego pomieszczenia, to wystarczy, że zbierzesz wymiary i narysujesz po prostu jeden pokój. Nie ma potrzeby rysowania całego domu.
I to wszystko. Przenieśliśmy projekt Dom za 150 tysięcy do programu Homestyler, krok po kroku. Teraz możemy zająć się aranżacją wnętrz, ale to już temat na kolejny odcinek. Jeśli macie pytania albo chcecie zobaczyć, jak umebluję ten dom, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!